Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Wróćmy na chwilę do sprawy, którą widzieliśmy niedawno. Autor nagrania pokazał nam wtedy fragment swojej przejażdżki na krosie po leśnych ścieżkach. W pewnym momencie las kompletnie ucichł, a mężczyzna zauważył w krzakach jakieś stworzenie. Wtedy powiedziałem Wam, że wcześniej doświadczył jeszcze jednej dziwnej sytuacji w tym samym lesie, ale nie byłem w stanie znaleźć nagrania. Na szczęście wpadło mi w ręce nieco później i pomyślałem, że pokażę Wam je tak, żebyśmy w końcu mieli pełny obraz sytuacji. This is where most people would turn around. If you turn around, you never get to see what's on the other side. That's where all the gold is waiting over there. Could be missing out what's on the other side. Hello? Fuck. I to właśnie były te tajemnicze odgłosy dobiegające z lasu, o których autor wspomniał przy okazji drugiego nagrania. Biorąc pod uwagę to, co wtedy usłyszał i to, co zobaczył nieco później, chyba wszyscy możemy się zgodzić, że ten las jest terytorium Skinwalkera, albo przynajmniej czegoś w tym rodzaju. Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że nie było to jego ostatnie tego typu doświadczenie i za jakiś czas zobaczymy jeszcze więcej interesujących nagrań z tego miejsca. Takich sytuacji jak w przypadku kolegi od Crossa jest wbrew pozorom znacznie więcej. Autor kolejnego materiału na pewno nie wspomina z przyjemnością tego, co przytrafiło mu się tego konkretnego dnia. Podczas przechadzki po lesie nagle wokół zapadła martwa cisza, a na środku drogi zastygł w bezruchu zając, który o dziwo pozwolił mu bardzo blisko do siebie podejść. Wyjątkowo blisko. A ci, którzy czasami spacerują po lesie, doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak dziwne jest takie zachowanie zająca. Autor wyciągnął więc telefon, by go nagrać, a wtedy stało się coś naprawdę dziwnego. Fucking hell. He was right there. Po raz kolejny mamy do czynienia z podobną sytuacją. Samotna wyprawa i nagle dziwne odgłosy dobiegające z leśnej gęstwiny. Niektórzy twierdzą, że był to głos człowieka, ale jeśli tak, to dlaczego pojawia się tak nagle i tak blisko? No i dlaczego nie można go zrozumieć? W takich momentach musimy pamiętać, że imitowanie ludzkich dźwięków i wykorzystywanie ich do zwabiania ofiar to właśnie domena skinwalkerów. Niestety, na nagraniu oprócz dziwnego zachowania zająca i tajemniczych dźwięków nie można wypatrzyć nic więcej, bo jego autor po prostu przestraszył się i uciekł. Ale nie ma w tym nic dziwnego, bo praktycznie każdy z nas zrobiłby dokładnie tak samo. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, to subskrybuj kanał i zaznacz powiadomienia. Z góry dziękuję. O kolejnym nagraniu niestety nie wiemy zbyt wiele. Grupa mężczyzn wybrała się na biwak w lesie. Jeden z nich wyszedł w środku nocy z namiotu, ale to, co powróciło zamiast niego, było... no właśnie, było czym? Zobaczcie sami.
Preston. Preston. Yo, what is that? Yo, what's... Run! Run! Guys, wait! O! Czym było stworzenie, które zakradło się do nieświadomej grupy znajomych? Czy tutaj również mamy do czynienia ze Skinwalkerem? A może był to sławny The Rake? No i co ważniejsze, co stało się z ich kolegą, który wyszedł w ciemność i nie wrócił? Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym nagraniu w komentarzach. O kolejnym nagraniu również nie sposób znaleźć żadnych informacji. Jest bardzo krótkie, ale zaciekawiło mnie na tyle, że postanowiłem je wam pokazać. Dwóch mężczyzn usłyszało na poddaszu trzaski i postanowiło sprawdzić, co może być ich źródłem. Spodziewali się dzikiego zwierzęcia, ale znaleźli coś całkiem innego. Escucha, hágale suavecito. Espere, vamos. Hágale. Czy tutaj również, tak jak w przypadku poprzednich nagrań, mamy do czynienia z kolejną już tajemniczą kryptydą? Blada twarz o nienaturalnym kształcie i przerażające czarne oczy wpatrzone prosto w obiektyw kamery. Wielka szkoda, że nagranie jest tak krótkie, bo naprawdę chciałbym zobaczyć, co stało się później. Ale dobra, zostawmy póki co tematykę tajemniczych kryptyd. Kolejne nagranie zostało wykonane przez kamerę monitorującą jedną z bliżej nieokreślonych dróg. Na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie zobaczyć jedynie przejeżdżające samochody, ale w pewnym momencie na nagraniu pojawia się coś naprawdę dziwnego. Z cienia w tle wynurza się coś, co na początku wygląda jak ludzka sylwetka, jakby duch. Co ciekawe, rzuca nawet cień na drogę i porusza się bardzo powoli, jakby utykając. Ale cokolwiek to jest, po chwili zmienia się i ucieka na 4 nogach, po czym najzwyczajniej znika z pola widzenia. Chyba jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś tak dziwnego. I nawet ciężko tu mówić o jakimkolwiek błędzie kamery, bo cokolwiek to jest po prostu zbyt dobrze widoczne. Tylko czym mogło być to, co udało się tamtej nocy nagrać? Macie jakieś teorie? Piszcie w komentarzach, bo bardzo chętnie poczytam, co macie na ten temat do powiedzenia. A teraz rzucimy okiem na jedną bardzo ciekawą historię, która zyskała duży rozgłos jakiś czas temu. Nie chciałem jej poruszać, ale dostałem od was tyle wiadomości, że ostatecznie postanowiłem zrobić mały research. Otóż pewnego dnia na profilu pasażera jednego z samolotów linii American Airlines pojawiło się nagranie, które przykuło uwagę milionów osób. Było to właśnie to nagranie. I'm telling you, I'm getting the fuck off, and there's a reason why I'm getting the fuck off, and everyone can either believe it or they cannot believe it. I don't give two fucks, but I am telling you right now, that motherfucker back there is not real. And you can sit on this plane and you can fucking die with them or not. I'm not going to. Nieznajoma kobieta podczas startu samolotu wpadła w przerażenie, bo była pewna, że siedząca obok niej osoba nie była człowiekiem. Ale jeśli ten motherfucker nie był człowiekiem, to czym? Otóż wielu komentujących uważa, że tego dnia kobieta miała styczność z jednym z przedstawicieli tzw. reptilian, ludzi jaszczurek. I kimkolwiek oni są, to na co dzień chowają się pod postacią człowieka. Jedyne co może zdradzić reptiliana to jego oczy, które niekiedy dosłownie na ułamek sekundy odzyskują swoje jaszczurcze właściwości. Jednak to nagranie nie jest jedynym, które pochodzi od osoby znajdującej się w tamtym samolocie. Gdy sytuacja nabrała rozgłosu, mężczyzna, który doświadczył całej tej sytuacji na żywo, postanowił również zabrać głos. Okay, here's a story time for you. I've tried like 2 times to record this, but I keep going over the 3-minute limit, and I don't want to do a part 1, part 2 type thing, so I'm going to try to be specific. I was on that flight. It was American Airlines. We were leaving Dallas-Fort Worth. I was sitting in the left aisle, about 3 rows back from this woman. She was sitting in the right aisle, and she had this very interesting exchange with some dude in a hoodie. I don't remember the color of the hoodie.
you know how memory is. When you're not super paying attention, you don't remember all the details. I had one headphone in, couldn't hear all the specifics of what happened, but I noticed this exchange between this woman and this dude in a hoodie. And it was kind of weird at the time because it seemed like no one else before she really started getting frantic, like was paying attention to this, but that makes sense. It was like a normal flight. This was after putting all the luggage away. We'd been on the plane for a little bit. It was before the flight attendant came over and gave the little spiel. And what I remember is she was having like a full-blown conversation with this dude in the hoodie. I'll call him the hoodie guy. She was having a full-blown conversation with hoodie guy. The weird thing was that he never once said a fucking word to her the whole time. And at the time, I don't know, I wasn't really thinking about it. But it's like she would say something and he like would respond, but there was no exchange happening. It was just her getting more and more frantic. Which, okay, if she's drunk and she's going crazy, then you would think the dude in the hoodie would have been like, what are you talking about? Like, what are you talking about? But he was just like dead locked on her, like deep eye contact with her, like I don't want to feed into the conspiracies here, but like almost like she was like in a hypnosis type of thing. And she started getting more and more frantic to the point where then people started kind of noticing. Flight attendant came over, tried to calm her down, like, what's going on? She sat back down, but she kept looking over at this dude in the hoodie, and finally she was like done with it. And that's like when I really started paying attention, like, okay, what the fuck is going on? And that's when she was like, I can't do this. She started getting up, she started walking up to the front. And then the whole video thing happened. I didn't take a video of it. I was listening to a Stephen King audiobook. I wasn't like pulling out my phone to record this. And she didn't seem drunk to me, by the way. Just throwing that out there. I didn't see her drink. I mean, she seemed totally normal to me up until that point. The weird thing was after she left the plane, the dude in the hoodie, which the flight attendant was like, did anything happen? And he still didn't say a word. He just went like, and like shrugged. The dude in the hoodie like looked around the plane and he looked back at me. And he winked at me. And again, I didn't quite register it. I was like, okay, what the fuck was that about? I was like, maybe he's just being like an ass, like winking, like that was weird, wasn't it? But now that I look back, I realized that when he winked at me, and it was his left eye looking back at me, it didn't wink like this. It winked like this. And I didn't even register. Tajemniczy mężczyzna w kapturze, który mruga poziomo, a nie pionowo jak u człowieka. Zupełnie jak u jaszczurki, zupełnie jak u przedstawiciela reptilian. Po wysłuchaniu tak dokładnej relacji jednego z pasażerów, ludzie byli już pewni, że w samolocie stało się coś naprawdę dziwnego. Na nasze szczęście po jakimś czasie w internecie pojawiło się jeszcze jedno nagranie. Jego autorem był jeszcze inny pasażer. Na nagraniu widzimy jedno wolne miejsce i to jest właśnie to siedzenie, na którym siedziała przerażona kobieta. Obok niej, tak jak opowiedział drugi pasażer, faktycznie możemy zauważyć mężczyznę w zielonej bluzie i z założonym na głowę kapturem. I to prawdopodobnie chodziło właśnie o niego, reptilianin chowający się pod kapturem. A co jest jeszcze ciekawsze, to to, że jak dobrze wiemy, internet nigdy nie ma problemu z odnalezieniem jakiejś konkretnej osoby. Nieważne kim by dana osoba nie była, to o ile żyje i nie została porwana, to na pewno zostanie odnaleziona. W tym jednak wypadku zarówno przerażona kobieta, jak i tajemniczy mężczyzna z kapturem w dalszym ciągu pozostają anonimowi. Wydaje się, że albo nikt ich nie zna, albo z dnia na dzień kompletnie zapadli się pod ziemię. I musicie przyznać, cała ta sytuacja naprawdę robi wrażenie i nie ma w tym nic dziwnego, że przykuła uwagę setek milionów ludzi. Ale no, nie do końca. Wystarczy jedynie uważnie przeczytać dostępne informacje, a dowiemy się, że pasażer, który opowiadał o sytuacji, wszystko od początku do końca zmyślił. Tego mężczyzny nigdy nawet nie było w tym samolocie. I mało tego, bo sam to wyraźnie zaznaczył w opisie pod tym nagraniem. Był to jedynie eksperyment, dzięki któremu chciał sprawdzić, ile osób mu uwierzy. Niestety mamy już tak wyprane mózgi, że zaledwie część z 17 milionów osób, które widziały to nagranie, zorientowała się, że to tylko niewinny żart. Wszyscy inni po prostu uwierzyli w jego historię. Jeśli chodzi o przerażoną kobietę, to jak udało się ustalić, zachowywała się dziwnie jeszcze w kolejce do samolotu. Oskarżyła nawet innego pasażera o kradzież, oczywiście całkowicie bezpodstawnie. Do tego oczekując na lot, dość mocno znieczuliła się alkoholem, a co za tym idzie, tego co mówiła w żaden sposób nie powinno się traktować poważnie. Natomiast jeśli chodzi o mężczyznę w kapturze, to faktycznie nie wiemy kim on jest, ale może to i lepiej, bo gdyby ktoś po wrzuconym do internetu nagraniu zdołał go zidentyfikować, to z całą pewnością zyskałby wiele problemów. A to wszystko za sprawą pijanej idiotki w samolocie.
Tak więc mam nadzieję, że zaspokoiłem waszą ciekawość i możemy w końcu uznać tę sprawę za zamkniętą. I na koniec krótkie bonusowe nagranie pochodzące z Meksyku. Kilka osób zauważyło tam naprawdę dziwny obiekt unoszący się na niebie. Początkowo byli pewni, że to dziwnie jasny księżyc, to jest dopóki tajemniczy obiekt nie zaczął się nagle poruszać. Pensamos que era la luna, hasta que comenzó a moverse. brillando tanto. Ahí va. Viene arriba de nosotros. Pues sí, y sí, pero eso puede que sea un dron, mira, nos está viendo. Y de repente se apaga. Całość została nagrana w mieście Cuernavesa, a co ciekawe, w sieci możemy znaleźć jeszcze inne doniesienia z tamtych okolic opowiadające o dziwnych obiektach na niebie. Warto jednak wspomnieć, że mieści się tam baza wojskowa, więc równie dobrze może być to jakaś tajna technologia, która nie została jeszcze ujawniona publicznie. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za wasz czas i za obejrzenie tego odcinka. Jeśli podoba wam się to, co robię, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i dzięki temu YouTube od czasu do czasu będzie wam podsyłał nowe odcinki. I oczywiście, tak jak zawsze, dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, dzięki którym zdołałem przykuć uwagę iluminatów i teraz chcą mnie zwerbować, oferując stado alpak. Naprawdę bardzo wam wszystkim dziękuję. Nie wiem, czy dam radę się oprzeć, bo ich oferta jest naprawdę dobra. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!